Pozwól sobie wyobrazić taki wynalazek, być może, który mógłby nawet tobie uratować życie. Poznaj taką osobę jak Maurice Ward. Starline. Historia wynalazku, który wyprzedził swój czas i został sam. Jest coś niepokojącego w myśli, że jeden z najbardziej przełomowych materiałów w historii mógł już istnieć i po prostu, od tak, zniknąć. Nie dlatego, że był zły, nie dlatego, że się nie sprawdził, tylko dlatego, że jego twórca nie ufał światu. Ta historia nie zaczyna się w laboratorium, nawet nie, jak to najczęściej bywa, na uniwersytecie. Zaczyna się w zakładzie fryzjerskim w północnej Anglii. Maurice Ward był fryzjerem, normalnym gościem z Hartlepool. Strzygł ludzi, prowadził swój biznes, znał klientów z imienia i był z tego dumny. Mówił o sobie wprost. I zanim wielkie koncerny i media zaczęły opowiadać o innowacjach, on już dawno eksperymentował z chemią. Tylko nikt wtedy nie traktował takich ludzi jak on poważnie. Maurice po pracy nie odpoczywał, nie siadał przed telewizorem. Majsterkował w swoim niewielkim garażu. Rozkręcał rzeczy, mieszał materiały, sprawdzał, co się stanie, kiedy połączysz jedno z drugim. Bardziej z ciekawości niż z ambitnego planu. I w pewnym momencie, na początku lat 80., kupił używaną wytłaczarkę do plastiku od firmy ICI. To przemysłowe urządzenie służące do ciągłego formowania tworzyw sztucznych. Dziwny zakup jak na fryzjera, co nie? Ale wtedy to jeszcze nic nie znaczyło. Kolejna zabawka do eksperymentów. Przełom przyszedł kilka lat później. 1985 rok. Katastrofa lotnicza w Manchesterze. Samolot zapalił się wówczas na ziemi. Ludzie mieli czas uciec, a jednak 55 osób zginęło w mniej niż minutę. Nie od ognia, od dymu. Toksycznego, duszącego i zabójczego. To właśnie ten szczegół nie dawał Wardowi spokoju. Nie płomienie, ale dym. Doszedł do bardzo prostego wniosku. Skoro ogień nie zabił, tylko produkty spalania, to problemem nie jest temperatura. Problemem są materiały, które w ogniu zamieniają się w truciznę. I zamiast gadać, zaczął robić. W garażu, na stole, bez laboratoriów. Mieszał wszystko, co wpadło mu w ręce. Różne tworzywa, dodatki, proszki. Sam śmiał się, że to gabins, chemiczny miszmasz. Potrafił robić kilkanaście, a czasem 20 prób dziennie. Większość była kompletnie bezużyteczna. Topiły się, pękały, śmierdziały. Aż w końcu pojawiło się coś, co zachowywało się inaczej. Materiał nie palił się, nie topniał i zamiast przepuszczać ciepło, jakby je rozpraszał. Ward przepuścił tę mieszankę przez swoją wytłaczarkę i zrobił cienkie arkusze. Testy były brutalnie proste. Zastosował palnik spawalniczy, bez osłon, bez żadnych sztuczek. Walił ogniem prosto w materiał. I naprawdę, ten materiał to wytrzymywał. Nazwę wymyśliła jego wnuczka. Miała wtedy 8 lat. Powiedziała, że brzmi jak coś kosmicznego. Starlight. Wardowi się spodobało. I tak zostało. Przez jakiś czas Starlight było tylko kolejnym eksperymentem. Ale w latach 90. trafiło do programu telewizyjnego Tomorrow's World. I wtedy wszystko się zmieniło. Ward wyszedł do studia z jajkiem. Tak, zwykłym jajkiem, pokrytym cienką warstwą Starlight. Prowadzący przyłożył palnik. Minęła minuta, 2, 5. Płomień cały czas skupiony w jedno miejsce. Po 5 minutach jajko pękło. W środku było surowe, nie letnie, nie ciepłe. Wyobrażasz to sobie? Surowe. To nie był trik telewizyjny. To była demonstracja, która sugerowała coś bardzo poważnego. Lotnictwo, kosmos, wojsko, budownictwo, zabezpieczenia przeciwpożarowe. Materiał, który nie tylko chroni przed ogniem, ale nie truje przy tym ludzi. I właśnie wtedy zaczęły się problemy. Maurice Ward nikomu nie ufał. Firmy chciały testów, długich, niezależnych, szczegółowych. Ward się wahał albo odmawiał. Bał się inżynierii wstecznej. Bał się, że ktoś rozbierze materiał na składniki, skopiuje go i wyrzuci go z gry.
Uważał, że Starlight jest warte miliardy i że musi mieć kontrolę. Zawsze. Co najmniej 51%. Z jego perspektywy to było logiczne. Z perspektywy wielkich korporacji nie do zaakceptowania. Zaczęło się przeciąganie liny. Ward dalej robił demonstracje. Pokazywał Starlight w telewizji, później nawet w internecie. Ale realnych wdrożeń nie było. Świat technologii szedł do przodu, a Starlight tkwiło w miejscu, zamknięte w rękach jednego człowieka. W maju 2011 roku Maurice Ward zmarł w Hartlepool. I wtedy pojawiło się pytanie, na które do dziś nie ma jasnej odpowiedzi. Czy razem z nim zmarła formuła? Ward sugerował, że rodzina zna szczegóły, ale nigdy nie było jasne, czy to kompletna receptura, czy tylko fragmenty. W 2013 roku prawa do Starlight miała przejąć firma ThermaShield. Dostali notatki, próbki, dokumenty, niby wszystko. Tyle, że do dziś nie zobaczyliśmy materiału, który zachowuje się dokładnie tak, jak oryginał Warda. I tu dochodzimy do najciekawszego momentu tej historii. Gdyby Starlight trafiło do masowej produkcji w latach 90., dzisiejszy świat wyglądałby inaczej. Wnętrza samolotów, drzwi przeciwpożarowe, ściany w budynkach, może nawet osłony termiczne w kosmosie. Zamiast tego mamy legendę. Kilka nagrań i historię człowieka, który był o krok przed wszystkimi, ale nie potrafił albo nie chciał oddać wynalazku światu na jego warunkach. I zostaje pytanie, które naprawdę warto sobie zadać. Czy największym zagrożeniem dla przełomowych wynalazków jest brak technologii, czy brak zaufania między ludźmi? Bo Starlight pokazuje jedno bardzo wyraźnie. Czasem przyszłość jest gotowa, tylko nie zawsze jesteśmy gotowi, żeby ją przyjąć.